Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Yerba czy Herba. Obiecaliśmy Wam, że wrócimy nieco szybciej z kolejną porcją pytań i tak się dzieje, ponieważ pytacie. Pojawiło się sporo pytań, które nie mogą zostać bez odpowiedzi. Nie przedłużając więc, zaczynamy. Czy można łączyć z sobą herbaty, na przykład zieloną z czystkiem, tudzież inne, tak aby jedna z drugą się nie konfliktowały i nie traciły swoich właściwości? Tak, myślę, że jak najbardziej. Nie wiem, jak to jest dokładnie z ziołami i które substancje mogą tam razem reagować, ale nie sądzę, żeby były jakieś problemy. Na przykład mieszanka herbaty zielonej z ziołami to nic nowego. Przykładowo słynna herbata po marokańsku to jest po prostu herbata zielona, mięta i cukier, więc mięta akurat z herbatą świetnie gra. Czystek? Sądzę, że tak samo. Mamy bardzo dużo różnego rodzaju aromatyzowanych mieszanek herbacianych, nie tylko bazujących na dodatku owoców czy jakichś korzeni, ale również często ziół. Bywają z lawendą, bywają z melisą na odprężenie, bywają właśnie z miętą, z trawą cytrynową. Czemu by nie z czystkiem? Sądzę, że nie powinno być problemu. Kalebasa, tykwa, matero. Jaka jest między nimi różnica? Pozdrawiam całą ekipę. Różnica jest podstawowa. Otóż matero, czy ogólnie mate nawet, jest to nazwa naczynia, w którym przygotowuje się yerba mate. No i kalebasa czy tykwa to już jest praktycznie to samo, ponieważ tykwa to jest w ogóle grupa roślin, do której zalicza się dzbaniwo kalebasowe, czyli roślina, z której owocu robi się naczynie, które nazywa się kalebasą. Czyli teoretycznie można by powiedzieć, że kalebasa jest tykwą, tylko że nie każda tykwa jest kalebasą. Nie da się tego zrobić w każdej tykwie, tylko w jednej z nich, czyli w dzbaniwie kalebasowym, można zaparzyć yerbę. Trochę to jest zaplątane. Generalnie kalebasa jest materem. Matero nie jest zawsze kalebasą. Tykwa nie zawsze jest kalebasą, ale kalebasa zawsze jest tykwą. Chodzi o rodzaj rośliny. Generalnie naczynie do yerby to jest matero, a kalebasa jest zrobiona z kalebasy, która należy do rodziny tykw. Mam nadzieję, że to jest takie w miarę jasne. Taka myśl mi się nasuwa na połączenie yerby mate z czystkiem. Wystudzonym naparem czystka zalewamy yerbę. Pytanie jest, czy wartości yerby i czystka nie wykluczają się? Nie wiem, chyba nie. Podejrzewam, że nie, ponieważ yerbę powszechnie miesza się z różnego rodzaju zielskiem. Można robić z miętą, z jakimś boldo, widziałem najczęściej na opakowaniu, z rumiankami się spotkałem, z trawą cytrynową, z moringą, z czymkolwiek. Mają tam całą masę w ogóle ziół, które świetnie się komponują z yerba mate, co pozwala wysnuć jakby takie stwierdzenie, że yerba mate ogólnie się z ziołami lubi. Z czystkiem jest szansa, że też. Nigdy nie próbowałem, no i nawet gdybym spróbował, nie sądzę, żebym był w stanie stwierdzić, czy działanie gdzieś się gubi. Warto by spytać kogoś, kto się powiedzmy na tym zna w sensie takim laboratoryjnym, ale też nie sądzę, czy ktoś robił takie badania. Trudno powiedzieć, nie sądzę, żeby miało się coś złego z tego zrobić. Polecam raczej może yerbę wymieszać z czystkiem i parzyć razem. Może będzie łatwiejsze niż robić napar i naparem parzyć napar, bo no jakoś wydaje mi się, że po prostu lepiej by było to zmieszać, nie? Robić jeden napar, po prostu mieszankę, dodatek czystka do mate z czystkiem. Spróbujmy tak może. Jakie termosy Pan używał i jakie są Pana odczucia? Który termos wybrać na wypady w teren z yerba mate? Pozdrawiam. Pozdrawiamy również. Jakich ja używam termosów? Jeśli mam być szczery, to zupełnie zwykłych, tanich, takich marketowych można powiedzieć. Żadnej jakiejś tam szalonej marki. Dlaczego? Bo używamy ich sporo w herbaciarni, przez to w ogóle mam ich sporo. One się trochę jednak zużywają, więc no nie inwestujemy w jakąś górną półkę. Jest to po prostu termos, który ma podtrzymać tę temperaturę jakiś czas i ma być wygodny. Więc z nadmiaru tych termosów, kiedy gdzieś wybieram się w teren, biorę jeden z nich po prostu, więc na co dzień używam zwykłego termosu sklepowego. A jakie polecam do yerby? No, na pewno są termosy przewidziane stricte do yerba mate. Zauważcie, w niektórych sklepach możecie znaleźć termos, który wygląda właściwie normalnie, tylko nie jest zakończony zakręcanym korkiem czy czymś takim, tylko taką rureczką, którą się składa trochę jak benzyna do zapalniczek. Wiecie, jest taka rurka dziubek, która kiedy jest poziomo, to jest jakby wyłączona, dopiero postawiona do pionu sprawia, że jest przepust i można nalać. Czemu to służy? Jest to taki precyzyjny termos. Można przez tę rurkę nalać do naczynia nawet o niewielkiej średnicy wlotu, nie rozlejemy, wcelujemy dobrze, no one są dość drogie, bo po prostu mało tego się robi. W Polsce się chyba tego w ogóle nie robi, jest to ściągane, więc wiecie, no jest to trochę taki niszowy temat. I czy tak potrzebny?
No nie próbowałem, nie porównałem, więc no nie wiem, ale no tak, są termosy stricte do yerby, tyle że one się właśnie różnią tylko tym nalewem. Jeśli chodzi o trzymanie temperatury, jakość wykonania, ja myślę, że są zwykłe. Ja polecam normalny termos. Kwestia tu jest tylko, wiecie, im trwalsze i im dłużej trzymają, tym są droższe. Jeżeli chcecie, powiedzmy, mieć jakąś wycieczkę zimową w góry i chcecie, żeby jutro też była gorąca ta woda, no to trzeba kupić coś fajniejszego, żeby był lekki, wytrzymały, ale jeżeli chodzi o zwykły, jakiś taki wypad gdzieś tam do parku, to zwykły termos moim zdaniem świetnie się sprawdza, zwłaszcza, że ta woda nigdy u mnie się nie zostaje tak długo, żeby zdążyła wystygnąć, więc nie musi nawet super trzymać. Ja polecam normalny termos po prostu. Nie polecacie herbat ekspresowych, a zioła typu mięta, pokrzywa itp. itd. Czy akceptujecie zioła w torebce i to samo co herbata? Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Co do ziół, sądzę, że może się to rządzić tymi samymi zasadami. Wiadomo, herbata przemysłowa jest przygotowywana inaczej. Tutaj nie chodzi nam przede wszystkim o działanie, tak jak wiecie, chcecie, żeby zrobić miętę z torebki, to na niestrawność, a chcecie zrobić herbatę z torebki, to chcecie, żeby ona smakowała jak wasza ulubiona herbata z torebki. Więc przemysłowo produkuje się tę herbatę tak, żeby ona zawsze tak samo smakowała. Natomiast zioła, ja podejrzewam, że nikt nie robi raczej dla smaku. Nie porzucicie swojej ulubionej firmy z ziołami ekspresowymi, dlatego że ta mięta coś inaczej smakuje. Może i tak, ale jakby kwestia, czy się dobrze czujecie po tym, czy te zioła spełniają swoją funkcję. Stąd podejrzewam, że ta ich jakość może tam być lepsza niż jakość herbaty. W herbacie chodzi przede wszystkim o powtarzalność naparu. Nie mam z tym styczności, szczerze mówiąc. Nie używam ziół w torebce, ponieważ wolę sypane, bo wszystko wolę sypane, więc nie testowaliśmy, nie kosztowałem. Wiadomo, gdzieś tam się w życiu zetknąłem z jakimiś ziołami ekspresowymi, ale zwróćcie uwagę, jak idziecie do sklepu zielarskiego i chcecie sobie kupić jakieś zioła, to większość w ogóle jest w postaci sypanej. No bardzo rzadko gdzieś w markecie można dostać jakieś ziółka w torebkach, ale ja nie lubię, nie polecam, bo po prostu w dobrej cenie mamy na rynku fajne, wielkie liściory, korzenie, czy kwiaty, czy co tam akurat potrzebujemy. Jestem za tym raczej. Czy rooibos czerwony i zielony mają takie same właściwości zdrowotne? Nie, a zarazem tak. Tak jak herbata, zielona i czerwona. Wiadomo, jest to jedna roślina. Substancje, które tam występują, są bardzo do siebie podobne. Są różne ich proporcje, niektóre się zmieniają wskutek fermentacji, ale jak najbardziej rooibosy mają tutaj część tych substancji wspólną, ale jest to jednak fermentacja, tak jak przy herbacie. Kiedy mamy rooibosa zielonego, po prostu go zbieramy, tniemy, suszymy i sprzedajemy. A jeżeli mamy rooibosa czerwonego, no to on jeszcze przechodzi taką fermentację w stosie, układa się, prawda, taką kupę i czeka, aż to się, no właśnie, nie zczerni, bo herbata zrobiłaby się czarna, rooibos się robi po prostu brązowy. No i przypomina czerwony, więc się nazywa czerwonym, ale tak naprawdę ma brązowy kolor i generalnie jest to rooibos czerwony, więc tam zaszła jakaś zmiana, zaszło utlenienie, zaszła oksydacja. Ma więc nieco inne właściwości, ale przede wszystkim chodzi o inny smak. Ten rooibos ma być smaczny, ma bardziej smakować Europejczykom. Rooibos czerwony jest bardziej słodki, ma bardziej taki miodowy posmak. Zielony jest bardziej ziołowy, troszeczkę ostrawy. Nie każdy lubi. Czerwony przyjął się po prostu bardziej, ale jeżeli chodzi o właściwości prozdrowotne, zawartość wszelkich tam minerałów, witamin, to praktycznie jest bez zmian. Kwestia tutaj, że rooibos czerwony bardziej sprzyja trawieniu, bardziej poprawia apetyt, natomiast zielony ma raczej takie tonizujące, odświeżające właściwości, jest bardziej taki oczyszczający, nawadniający. Polecam fajne iced tea na bazie rooibosa zielonego, właśnie na lato świetnie orzeźwia. Witam, znalazłem informację, że yerba przyspiesza chudnięcie. Jak miesiąc temu zacząłem chodzić na siłownię i zależy mi na nabraniu masy mięśniowej. W jakim stopniu yerba może w tym kolidować? Kolidować w nabraniu mięśni? Nie, bo tu chodzi o odchudzanie. Rozumiem, że to jest ta sytuacja, że najpierw masa, potem rzeźba, czyli nie chcemy chudnąć, żeby móc wyrzeźbić na siłowni, tak to działa. W każdym razie, dlaczego chudniemy? Po pierwsze, są tam przeciwutleniacze, które sprawiają, że inaczej się przyswaja tłuszcz, w sensie takim trudniej powstać nowym komórkom tłuszczowym. Więc jest to pierwsze działanie. Drugie takie, zmienia się nieco metabolizm tłuszczy i rzeczywiście łatwiej je spalamy. A trzecia cecha to to, że tłumi nam apetyt i nie jesteśmy tacy głodni. Nie podjadamy między posiłkami, więc mniej słodyczy, wiecie, mniej przekąsek. Po prostu
mniej podżeramy, mniej tyjemy. Co do straty masy, no to nie, no, na mięśnie to chyba nie wpływa, ale jeszcze z własnych obserwacji powiem Wam, że osoby uczęszczające na siłownię bardzo lubią yerba mate, ponieważ zapewne interesujący się tym wiedzą, że jednym z suplementów dla siłaczy jest kofeina czysta, która sprzyja treningowi. Zażywa się po prostu w kapsułkach kofeinę przed intensywnym wysiłkiem, co nas fajnie pobudza. I zauważyłem, że wiele osób chodzących na siłownię wybiera jednak yerba mate zamiast tych tabletek. To jest nie dość, że przyjemniejsze, fajniejsze, to jeszcze zdrowsze, bo ma inne substancje niż taka po prostu czysta chemicznie kofeina, więc jest spore zainteresowanie na siłowniach yerbą, także polecam śmiało, inni to sprawdzili i wszyscy polecają. Czy czajniczek taki jak ceramiczny czajniczek Link dostępny na Waszym sklepie może postawić na podgrzewaczu ze świeczką? Tak, bo tutaj generalnie nie ma problemu, żeby podgrzewać jakieś ceramiczne naczynie, póki jest w nim płyn. Chodzi o to, że pusty może pęknąć. Nie ma odprowadzenia tej temperatury z denka i nie jest to jednolite podgrzewanie. To jest jednak ceramika. Wiecie, z garnkiem metalowym możecie robić co chcecie. Możecie nawet palnikiem w jeden punkt grzać i po prostu tu się zrobi czerwona plama rozgrzana, a z drugiej strony garnek będzie zimny i nic nie pęknie. Tymczasem z ceramiką jest inaczej. Tutaj ona się ma lepiej, kiedy się ją podgrzewa jednolicie. Na przykład, gdy czajniczek wstawicie w ognisko i będzie on podgrzany w miarę ze wszystkich stron, jest bezpieczniejszy niż jeśli będziecie go podgrzewać zapalniczką w jednym miejscu. Więc tutaj jak najbardziej podgrzewacz działa, ale pamiętajmy, że jak zlejemy do końca herbatę, nie odstawiajmy go z powrotem na podgrzewacz, tylko już gdzieś na bok, bo pusty po prostu może pęknąć. To nie tylko tego czajniczka się tyczy, a każdego ceramicznego. Witam, mam pytanie odnośnie zaparzania. Najpierw nalewam wodę, a potem dosypuję suszu i lekko wstrząsnę. Łatwiej mi tak kontrolować temperaturę parzenia. Gorąco pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów. Pozdrawiamy również. A co parzymy? Bo nie wiem, czy to jest pytanie dotyczące yerba mate, czy herbaty. Czyli rozumiem, że tutaj strata temperatury jest pominięta. Kiedy na przykład chcielibyśmy zalać herbatę, to jeszcze stracimy temperaturę w nowym naczyniu, więc rzeczywiście, kiedy mamy ją już w konkretnej temperaturze, w konkretnym naczyniu, to gdy tu dodamy herbaty, to już się nie zmieni ta temperatura. No ale wtedy warto to zamieszać jakoś, żeby to się rozprowadziło. Ale naczynie warto wygrzać po prostu. Wygrzejmy kubek czy tam czajnik, wsypmy herbatę i zalejmy herbatą, wodą we właściwej temperaturze. Praktykowane od wieku w większości kultur herbacianych. Nigdzie się nie spotkałem z tym, żeby ktoś wsypywał herbatę do wody. Ale każdy parzy jak lubi, polecam i jakby polecamy w ogóle wymyślać i eksperymentować. A nuż wspólnie wpadniemy na jakiś naprawdę rewolucyjny pomysł. To mnie jednak nie do końca przekonuje. Drogi czajnikowy, mam pytanie, które od jakiegoś czasu mnie frapuje. Czy różne rodzaje herbat wynikają z różnych gatunków tejże, czy jest to tylko kwestia miejsca uprawy i sposobu zbioru? Poleciłbyś jakieś źródło, w którym są zebrane wszystkie rodzaje herbat? No właśnie, tylko rodzaje, bo to tak przede wszystkim rodzaje to są te 6 podstawowych kolorów herbaty i one nie mają związku z tym, gdzie była herbata uprawiana i jakiego była szczepu, ponieważ tu jest kwestia obróbki liści i teoretycznie z jednego krzewu można zrobić wszystkie 6. Natomiast generalnie herbaty pochodzą z bardzo różnych miejsc na świecie, z bardzo różnych plantacji, z bardzo różnych szczepów, z bardzo różnych gatunków rośliny herbacianej i jak najbardziej w obrębie każdego z tych kolorów występuje masa różnych gatunków herbacianych. Sami wiecie, na przykład najpopularniejsza herbata czarna, którą najczęściej określa się nazwą miejsca, skąd pochodzi, czyli mamy czarną Ceylon, czyli po prostu uprawianą na Ceylonie, czarną Assam, która jest odmiany asamskiej, uprawiana w Assamie, mamy czarną Kenię, uprawianą w Afryce i tutaj są te różnice, one są do siebie podobne, jak może być podobna czarna herbata do innej czarnej herbaty, ale tak naprawdę są to różne herbaty i no, odpowiadając na to pytanie, tak, wszystko ma wpływ. Generalnie za każdym razem powstaje inna herbata. W zależności od obróbki, od szczepu, od miejsca uprawy, od pory zbioru. Wszystko to jest coś innego. Czy mamy jakieś źródło, gdzie to jest zebrane? Nie. Nawet najbardziej rozbudowane książki, poradniki herbaciane nie są w stanie zebrać wszystkich w ogóle rodzajów herbaty, gatunków i szczepów. To jest tak, że możecie, poszukując bardzo takiej już szczegółowej wiedzy, pogrzebać gdzieś w naukowych opracowaniach albo w podręcznikach hodowców herbacianych, które nie są po polsku wydane, bo siłą rzeczy u nas się herbaty nie uprawia, więc taki podręcznik nie ma żadnego sensu, ale tam na przykład są wymienione szczepy, które można uprawiać.
No, w różnych książkach, w różnych źródłach, choćby i u nas na Czajnikowym możecie znaleźć różne herbaty, ale nie, pamiętajcie o tym, że ich są tysiące i nie sądzę, żeby była jedna książka, gdzie opisano każdą, zwłaszcza, że to się naprawdę zmienia. Co chwilę powstają jakieś nowe rzeczy, niektóre przestają być uprawiane, jest to też kwestia mody i ciągłego rozwoju całego przemysłu. Nie sposób tego zebrać w jednym miejscu. Skąd pomysł na czajnikcoffee.pl, znaczy na program robiony przez Adama Laskę? A to pytanie zasługuje na odpowiedź, która jest bardzo prosta. Po pierwsze, urodził mi się syn. Chwalę się oficjalnie, bo chwalił się już Patryk. Stąd potrzebowałem chwili, żeby się zająć tą nowością w moim życiu. Stąd mała przerwa również w odcinkach ze mną. Więc wcześniej pojawił się Adam, ponieważ spodziewaliśmy się, że urodzi się mi syn, prawda? No to przewidywalne, więc spodziewaliśmy też mojego małego urlopu w branży. Więc Adam wcześniej zaczął się już pojawiać, żeby się tutaj trochę rozkręcić, żeby się zapoznać i żeby Was zapoznać z nim. Dlaczego on się pojawił jako osobna osoba w związku z kawą? Bo takie pytanie też się zdarzyło. Czy ja nie mogłem opowiadać o kawie? A no nie mogłem, ponieważ on jest profesjonalistą. Ja mogłem się przygotować z kawy, nawet dzięki niemu. On mógł mi dać materiały i ja mógłbym to powiedzieć, ale to nie tak, to nie jest moja pasja. Ja się tutaj tymi herbatami bardziej interesuję, mnie to kręci, ja staram się mówić z pasją, bo to jest moje życie. Natomiast jego życie to jest kawa. Nie ma sensu łapać wszystkich sorok za ogon. Byłbym ekspertem od wszystkiego i rzeczywiście mógłbym mądrze mówić na temat kawy, ale czy wy traktowalibyście mnie poważnie? Faceta, który od lat gada o herbacie i nagle zaczął gadać o kawie. Nawet gdyby gadał poprawnie o kawie, to czy ja jestem dla was autorytetem? Lepiej wziąć baristę, który od lat to zgłębia, który mógł mi przekazać wiedzę, ale lepiej, żeby on to zrobił, ponieważ on jest ekspertem od kawy. Dlatego pojawiła się nowa osoba, a nie tylko nowy temat. A sam temat kawy? No pytaliście o to, pojawia się to często. Na Czajnikowym również pojawiają się kawy i to na sprzedaż, i to jakieś teksty o kawie. To nie jest temat zupełnie obcy. W samym czajniku można przygotować też i kawę, nie tylko herbatę, więc jak najbardziej wpisuje się to nawet w konwencję i ideę naszego portalu. No jest to odpowiedź na wasze życzenia. Chcieliście kawy i jest kawa, zwłaszcza, że była możliwość i okazja. Adam z nami współpracuje i jest moim zdaniem świetnie. A w tajemnicy Wam jeszcze powiem, że przygotowujemy też trochę wspólnego materiału, ponieważ kawa i herbata mogą troszeczkę ze sobą, powiedzmy, wystąpić w jednym odcinku. To tyle na dzisiaj. Kolejna porcja pytań za nami. Czekamy wciąż na następne pytania z Waszej strony. No, nie tylko związane z herbatą i yerbą, ale również, jak zauważyliście, nowy ekspert na czajnikowy.pl chętnie odpowie także na kilka pytań związanych z kawą, więc o kawę również śmiało pytajcie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.